Jaka była ostatnia wola Nahuma, Dawida, Izraela i Geli, świadków i ofiar zagłady, osób, które ukrywały dokumentację losu Żydów w czasie II wojny światowej? W gablocie obok możesz zobaczyć ich testamenty. Zapisali je różni ludzie. Nauczyciel Izrael Lichtenstein, jego żona malarka Gela Seckstein oraz dwaj nastoletni uczniowie, Dawid Graber i Nahum Grzywacz. Ze względu na wiek i życiowe doświadczenie autorów, teksty są różne, ale łączy je prośba o pamięć skierowana do czytających. Autorzy wiedzą, że śmierć jest blisko i że oni nie będą mogli najprawdopodobniej wykrzyczeć światu tego, czego doświadczyli w czasie wojny. Wiedzą jednak, jak wielką moc ma słowo i jak cenne mogą być ukryte przez nich dokumenty, jeśli zostaną odnalezione po wojnie. Fragment testamentu Izraela Lichtensteina. Z chęcią i zapałem rzuciłem się w wir pracy przy zbieraniu materiałów archiwalnych. Zostałem mianowany strażnikiem zbiorów. To ja ukryłem materiał. Poza mną nikt nie znał miejsca ukrycia. Oby się tylko zachował, a wtedy będzie to najpiękniejsze i najlepsze z tego, co dokonaliśmy w obecnych okrutnych czasach. 22 lipca 1942 roku Niemcy rozpoczęli deportację mieszkańców getta warszawskiego. Codziennie od kilku do kilkunastu tysięcy Żydów było prowadzonych na Umschlagplatz, skąd odjeżdżali do obozu zagłady w Treblince. Nie znając skali wywózek ani ich przeznaczenia, członkowie grupy Onek Szabat postanowili ukryć zebrane dotychczas materiały i zakopać je w 10 metalowych skrzyniach pod piwnicą szkoły, znajdującą się na Nowolipkach 68. Dzięki testamentom wiemy, kto był za to odpowiedzialny i że stało się to na początku sierpnia 1942 roku. Dziś budynek na Nowolipkach już nie istnieje. Został zniszczony w czasie wojny. Jednak na skwerze między zbudowanymi już po wojnie budynkami Nowolipki 28 i 30 znajduje się upamiętnienie przypominające o miejscu ukrycia i odnalezienia tych bezcennych dokumentów. Więcej na ten temat możesz dowiedzieć się oglądając nasze inne filmy edukacyjne, a także odwiedzając Żydowski Instytut Historyczny imienia Emanuela Ringelbluma w Warszawie. Zapraszamy do wizyty, a także sprawdzenia naszej strony internetowej, mediów społecznościowych i zapisania się do newslettera.